Oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, witamy ponownie z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski w komentarzu dnia, który niezwykle mi się podoba. Jest to świeży punkt widzenia, świeży materiał. Mało o tym mówimy, bo po co mamy mówić dużo o emeryturach w Rosji. Natomiast pojawił się bardzo ciekawy artykuł i sobie dzisiaj go omówimy. Tak, pojawił się projekt w Dumie Państwowej, który przewiduje na ten moment możliwość dobrowolnego przekazania tak zwanych punktów emerytalnych, czyli jeżeli w Rosji to wygląda tak, że ze składek, które co miesiąc są odprowadzane na rzecz państwa, w zależności czy jest samozatrudniony, czy na umowie o pracę, pewna część ląduje w rosyjskim, to nazwijmy ZUS-ie, i ta kwota jest przeliczana na tak zwane wirtualne punkty. Już tutaj w zależności od roku jest to różnie wyceniane. Jakieś, jeżeli są urlopy macierzyńskie, inaczej, jeżeli są jakieś inne, inaczej. Będziemy to upraszczać, żeby to... Tak, nie będziemy jak gdyby tłumaczyć samego systemu, no bo pewnie Was to aż tak nie interesuje, jak dokładnie się przelicza punkty na ruble i ruble na punkty. Natomiast na koncie są gromadzone wirtualne takie punkty. No i żeby uzyskać emeryturę, trzeba mieć minimalny staż, te 15 lat, to jest minimalne, kiedy się gromadzi. A jeżeli chodzi o punkty, trzeba odpowiednią ilość tych punktów zgromadzić. Tutaj też trzeba osiągnąć odpowiedni wiek. Tak jak wiemy, ten wiek został zmieniony. Natomiast jeżeli mamy wiek, a nie mamy na przykład odpowiedniej liczby punktów, no to nie dostaniemy. Jeżeli nie mamy odpowiedniego stażu, to też nie dostaniemy. No i teraz powstał pomysł, żeby dzieci, które dobrze zarabiają, mogły oddać swoje punkty, tak, czyli jak gdyby swoje składki przekazać rodzicom. Tak? Czyli to jest, wydaje się, pomysł bardzo ciekawy, z którym ja się chyba jeszcze nigdzie nie spotkałem. Pewnie być może są jakieś kraje, które coś takiego stosują. Natomiast powoduje to, że jeżeli mamy dzieci, które dobrze zarabiają, a rodzice na przykład z jakichś przyczyn przez część życia nie mogli pracować, albo pracowali na czarno, lub też mało zarabiali i mają tą głodową emeryturę, to tych punktów troszeczkę, że tak powiem, można przekazać kosztem oczywiście swojej emerytury, bo to rozumiem, że to nie jest perpetuum mobile, że my przekazujemy i też mamy, tylko po prostu ze swojej części dzielimy się tymi punktami z rodzicami. Tak, zanim przejdziemy dalej i zaczniemy to omawiać, ja gorąco zachęcam Was, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do subskrybowania kanału. Brakuje nam niecałe 200 osób, aby przekroczyć kolejną granicę 37 000. I teraz już, żeby nie przedłużać, wracamy do tematu. Paweł, trzeba uzbierać 28,2 punkta. 1 punkt, słuchajcie, to nie są tanie rzeczy. 50 758 rubli. Jeżeli mamy matkę, której brakuje 2 punkty, no to 100 000 rubli, ale jeżeli brakuje 10 punktów, no to już dużo. No tak, w zależności gdzie się pracuje, ile się zarabia, istnieje taka możliwość, natomiast ona ma być dobrowolna. Oczywiście jeszcze ten projekt nie został przyjęty. Jeżeli chodzi o rosyjski ZUS, to jest przeciwny temu rozwiązaniu, bo obawia się, że doprowadzi do pewnych nadużyć i może doprowadzić też do takiej sytuacji, że dzieci faktycznie będą oddawać, no bo wiesz, to będzie dodatkowe obciążenie dla tego rosyjskiego ZUS-u. Te przerzucanie wekselu? Chodzi o to, że jeżeli ja jestem dzieckiem, ja tą emeryturę dostanę, powiedzmy, zaczynam, z jakichś przyczyn mam 20 parę lat, zarabiam w miarę dobrze, daję, powiedzmy, część tych punktów co roku rodzicom, i w tym momencie obniżam swoją emeryturę, ale tą emeryturę będę miał za 40 lat,
a rodzice już teraz, czyli wiesz, wypłata byłaby teraz, no to jest dodatkowe obciążenie dla systemu emerytalnego, no, który jest skonstruowany jak piramida finansowa, tak? No bo to tak ma być, że ci, co pracują, płacą składki na tych, co są na emeryturze, a tu byłoby, że ci, co pracują, z tych składek przekazują jeszcze więcej, znaczy więcej się wypłaca. Płacą tylko ten pierwszy wkład do piramidy finansowej, ale stopa zwrotu musi być od razu wysoka, no bo trzeba już później ciągnąć tą emeryturę i wypłacać rodzicom. Oczywiście, oczywiście ten rosyjski ZUS jest przeciwny temu rozwiązaniu, natomiast ten projekt cieszy się dosyć dużą popularnością wśród posłów. Myślisz, że cieszy się dużą popularnością wśród posłów, gdyż jest duże zapotrzebowanie społeczne? Dużo rodziców nie ma emerytur, po prostu nie spełnia 3 warunków? Myślę, że no tu wchodzą w takie już polityczne pewne rzeczy. No ten projekt jak gdyby na pewno by miał przychylność przynajmniej części społeczeństwa. No i też by troszeczkę zaczął no, pewne rzeczy zmieniać albo przywracać te rzeczy, które kiedyś były, no bo nagle ktoś może powiedzieć, no ale ty masz bogate dzieci, dlaczego te dzieci na ciebie nie płacą, tak? Nie dorzucają się do twojej emerytury, czyli państwo ci zapewnia emeryturę tyle, ile wypracowałeś, ale dzieci również mogą ci zapewnić lepsze życie. Ale zaraz, to nie możesz zadzwonić tam, Wania, wyślij mi 100 000 rubli, bo dobrze zarabiasz? Potrzebujesz pośrednika do tego? No, myślę, że o tym dyskutowaliśmy. W wielu przypadkach być może nie, ale są takie przypadki, kiedy ktoś nie ma prawa do emerytury i te punkty jak gdyby zmieniają. Pozwolą mu wskoczyć chociażby w tą najniższą na tą kaszę przez miesiąc, żeby jeść. I druga rzecz, ma możliwość zwiększenia, czyli oddajesz jak gdyby te punkty, które zarobiłeś, na emeryturę przez jakiś czas płacisz. No to jest oczywiście pewna loteria, bo nie wiesz, ile twój ten rodzic będzie żył. Tak, bo ty przekażesz te punkty, z tego co rozumiem, i on może pożyć rok, a w równej mierze może pożyć 10 lat. Że jeżeli twój rodzic jest w dobrej formie, kondycji fizycznej, to jak przekażesz, to ci się zwróci inwestycja. Natomiast jeżeli jest schorowany, to może się nie zwrócić. Tak, to może ci się nie zwrócić, tak? No oczywiście to brzmi jak brzmi, no ale takie są realia, w zależności od tego, jak to wygląda, no to takie decyzje mogą być. No i teraz oczywiście ja tu widzę bardzo duży minus i na miejscu Rosjan nie szedłbym w tym kierunku, no bo to jest jak gdyby, znając Rosjan, to sporo z nich powie, to jest dodatkowe pieniądze, dodatkowa wypłata, tu i teraz, bo zobacz, bo ty mówisz, że może dać, ale to musi dać ze swoich, a tak daje ze składki, a pamiętajmy, że no właśnie, no tak, a składka, no to przecież jest na państwo, nie wiadomo, nie jego. No nie jego, nie? Tak jak my dostajemy wypłatę, nie? Jak ty musisz zapłacić składkę do ZUS, jak masz przedsiębiorstwo, to boli. Ale jak jesteś pracownikiem i dostajesz wypłatę, no to dostajesz ją na rękę. A co tam się dzieje z tym inną częścią, to cię za bardzo nie interesuje. Jest to takie... różnie, nie? No są bardziej też świadomi ludzie. Tak. Natomiast no też jest poczucie, pamiętajcie w Rosji, że te emerytury to będą głodowe, nic z tego nie dostaniemy. A więc jeżeli się pojawi taka możliwość, że tutaj możesz pomóc swojemu tacie, mamie, żeby tam, nie wiem, te kilka tysięcy rubli było więcej, tylko wystarczy, wiesz, tam coś przekazać, no to będzie wielu twojego, takich. Nienamacalnego, no tak. Takiego, którego ty nie dostaniesz, może dostaniesz za 40 lat, a może nie dostaniesz, nie wiadomo. A może na front pójdziesz za chwilę. Czy Rosja będzie istnieć, nie? No i dlatego to społecznie no byłoby przyjęte bardzo tak pozytywnie i myślę, że sporo Rosjan stwierdziłoby, że chce jak gdyby łożyć na tych rodziców, tak? Czyli chce oddawać te punkty. Jak jesteś żołnierzem, ja bym przepisał.
Bo duże istnieje duże duże prawdopodobieństwo, że ta emerytura jednak mi się nie doczeka. No nigdy nie dostaniesz, a więc no to jest dobra. Tak, w przypadku na przykład takiego ochotnika czy zmobilizowanego, no to jest dobra, pracownika fabryki dronów. Wiesz, tu też nigdy nie wiesz, kiedy to jest twój ostatni dzień w pracy, kiedy nadleci jakiś atak CMS i wiesz, i ci trzaśnie w fabrykę, więc też. Ja tylko może wrzucę informację dla tych, którzy nie wiedzą. Przeciętna emerytura w Rosji to jest 23 405 rubli i jest to równowartość około 1026 zł, przeliczone po aktualnym kursie. Natomiast przeciętna, nie najniższa, przeciętna. Tak, warto nadmienić, że to jest uzależnione bardzo często od miejsca, w którym ktoś żyje i są regiony, gdzie bardzo wiele emerytów marzy o takiej emeryturze. Nigdy w życiu takiej nie widziała. Więc przeżycie za te 1000 złotych jest na pewno jakimś trudnym wyzwaniem. Poniżej, a są osoby, które zarabiają, to znaczy dostają emeryturę 700, 800 złotych, no to dla nich te każde 50 złotych tej składki to jest na wagę złota. Tak jak już byśmy przeliczali na złotówki, żeby mieć świadomość tego. No dobrze. A teraz tak, bo to o tym też rozmawialiśmy przed nagraniem. Czy to nie jest odwrócenie tego całego cyklu cywilizacyjnego, który odbył się ostatnie 50-100 lat? 100 lat temu ludzie mieli bardzo dużo dzieci ze względu na to, że tych emerytur to za bardzo nie było i trzeba było liczyć na dzieci. Czy to nie jest pomysł taki, żeby wiesz, ci teraz 30-latkowie pomyśleli, kurde, to może trzeba jednak tych dzieci robić, bo nie będzie na emerytury. Już teraz jest problem. Wiesz co, ten pomysł jest bardzo groźny z innego punktu widzenia, bo jest w Polsce pewnie jakaś partia by to podchwyciła, jest taki antypaństwowy, antyspołeczny i tworzy, bo zobacz, jeżeli tworzy coś takiego, co kiedyś było naturalne, tak, czyli dzieci utrzymywały swoich rodziców, tak? Tak. Zresztą teoretycznie nawet to obecnie jest, tak, czyli tutaj jest możliwość nawet w Polsce czy w innych krajach otrzymania alimentów. Rodzice mogą od dzieci otrzymać, jeżeli są w trudnej sytuacji. No rzadko, że tak powiem, po to rozwiązanie ludzie sięgają, często też nie wiedzą, że taka możliwość istnieje. Natomiast chodzi mi o to, że w tym momencie system ten emerytalny pomyślany jest tak, że ty płacisz na innych, ale nie na swoich rodziców. Tak. A tu nagle wchodzimy w pewien taki częściowo, natomiast można sobie wyobrazić w przyszłości, że może to będzie rozbudowane, że ty nagle nie płacisz z tej emerytury, z tej składki, ta składka nie rozkłada się na wszystkich, powiedzmy, rosyjskich emerytów, tylko w większym stopniu będzie się rozkładać na, zwróć uwagę, twoich rodziców. Tak. Czyli ty płacisz składkę dedykowaną i ktoś bardzo mocno to może podchwycić, że to jest sprawiedliwe. No bo rozwiązanie prorodzinne. I prorodzinne takie, wiesz, tak. Klasyczne wartości. Wiesz, tak, klasyczne, że tak, po pierwsze, ty jako zarabiasz, łapiesz te punkty, czyli ty wypracowujesz swoją emeryturę, tu w porządku, i jeszcze twoje dzieci nie płacą składki na innych i na siebie w przyszłości, no bo te pieniądze jak gdyby trafiają teraz do tego rosyjskiego ZUS-u i one są tam rozdzielane każdemu po tej kopiejce, tak w uproszczeniu. Tylko większość tych kopiejek idzie do twojej rodziny. I to z tego punktu widzenia bardzo takie zmieniające, tak? No bo nagle te dzieci mogą powiedzieć, ok, to jest sprawiedliwe, ja chcę to rozwiązanie, bo ja chcę płacić na swoje, po co mam płacić na cudzych, bo łatwo to jest też, wiesz, tak populistycznie sprzedać. Po co Rosjanie macie płacić na cudzych emerytów, jak macie możliwość zapłacenia
jak mówię, jeszcze ktoś z naszych polityków to przyjmie rozwiązanie, to jest groźne, i to jest tu i teraz, zwróć uwagę, nie, że tam kiedyś coś za 20 tam lat, tylko za 20 od razu. lat, od razu, tak? Dajesz te punkty, czyli ten po prostu część składki idzie, żeby podwyższyć emeryturę, wasza składka idzie, żeby podwyższyć emeryturę waszym rodzicom. Tylko co z tymi cudzymi emerytami, którzy nie mają dzieci, albo co gorsza, im się straciło ostatnio dzieci na Ukrainie? No. Bo oni... No i są w tej gorszej części. Tak, wysłali ku chwale ojczyzny, a teraz na przykład się może okazać, że nie ma komu dosypać tych punktów emerytalnych. No to nie zostanie dosypane według tego rozwiązania. Co gorsza, oczywiście, bo to też rodzi taką pokusę, żeby te pieniądze wydać tu i teraz, czyli przekazać te składki i rodzice niech mają, a za 40 lat no nie ma tego kapitału wystarczającego, jest ta powiedzmy minimalna, no bo tam jest też tak, że nie możesz wszystkiego przekazać. No bo jest jeszcze ten temat, że musisz te 28 punktów w ciągu życia uzbierać. Tak, no musisz może tobie braknąć potem 2 punkty na przykład do końca. Może, jak przestaniesz na przykład pracować, może ci braknąć, tak, to jest raz, lub będziesz miał najniższą tą emeryturę minimalną, tak, gwarantowaną też przez państwo. Ale jeżeli nie masz tych 28, to nie dostaniesz w ogóle, z tego co rozumiem. Wiesz co, tam masz możliwość otrzymania jeszcze jakiejś tam minimalnej, tak, z tego co ja wiem w Rosji. Okej, czyli na koszt państwa. Dobra, jakie to może tworzy, inaczej może, dlaczego rząd chce to wprowadzić? To nie rząd, to Duma. Rząd akurat tutaj się na ten temat nie wypowiada. Jest to, no dlaczego chce wprowadzić? No wydaje mi się, że no to są takie elementy populistyczne, tak? No ktoś chce tutaj zdobyć punkty wśród społeczeństwa. Pamiętajmy, że temat emerytur, bo do tej pory było tak, że te wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o emerytury, szły w takim kierunku złym dla emerytów. Czyli podnoszenie wieków, te indeksacje, które nie nadążały za inflacją. No tutaj też mamy wokół inflacji przecież zamieszanie, no bo Duma Państwowa, a dokładnie wiceprzewodniczący, jeden z wiceprzewodniczących mówi, że realna inflacja nie jest wcale 7%, tylko mówi, że Eurostat fałszuje te dane i realna to jest 15%. Co jest tak? W ogóle... I po to fałszuje, tak, żeby emerytom nie dawać, bo według ustawy powinno być indeksowane, tak? A więc indeksuje się oczywiście do inflacji, a ponieważ Eurostat podaje inflację na poziomie 7%, no to emeryci dostają odpowiednio mniej, a jakby podawali realną inflację, czyli 15, 16, czy ile ona jest według tutaj, no to wtedy musieliby tym emerytom więcej płacić. Ja chciałem jeszcze... A cała jak gdyby ta imba wokół tych rzeczy rozpoczęła się od tego, no, że rząd jak gdyby zapowiedział, jaka będzie średnia pensja w 2027 i tam emerytura i tak dalej, no i wywołał trochę wilka z lasu, no i zaczęły się różnego rodzaju właśnie dyskusje i odnośnie inflacji, no i pojawił się właśnie omawiany przez nas projekt. Ja wrzucę tylko informację, 28% populacji Rosji to emeryci, mamy 41 milionów, prawie 42 miliony no jeszcze dolicz rencistów, bo trochę ich też jest. Tak, ale omawiamy teraz emerytów, ja nie wiem szczerze jak renciści i te punkty, wiesz, to może nie wchodźmy w to, bo to będzie znowu zbyt skomplikowane. Stan na 1 stycznia 2024 roku, niecałe 42 miliony emerytów i słuchajcie, jeżeli zwaloryzujecie te emerytury do inflacji, takie jak Eurostat podał, te 7% z kawałkiem, a trzeba by było na przykład 15%, tak jak podaje Duma, no to oszczędności muszą iść naprawdę kolosalne. I teraz słuchajcie, jaki to jest perfidny pomysł. Mówimy, że tu jest oszustwo, że oszczędzamy na tych emerytach, ale to nie my dosypiemy. Damy możliwość dzieciom dosypania tej różnicy.
No właśnie tutaj się tak nie zgadzam, Mhm. bo tak teoretycznie damy, no ale praktycznie to wygląda tak, że ta składka obecnie rozkłada się na... To nie jest tak, że to będzie dodatkowa składka dobrowolna, czyli płacimy składkę i jeszcze dodatkowo możemy się opodatkować, to będzie z istniejącej składki, a więc w teorii to my dosupujemy, no ale praktycznie to zabieramy tym innym emerytom w tym momencie i przekazujemy temu jednemu. No bo tam trzeba będzie uzupełnić. A co z tymi emerytami, którzy to przekażą? Bo to jest znowu, wiesz, rozwiązujemy problem tu i teraz kosztem dużego problemu w przyszłości. Tak. Kolejne takie wzorcowe zachowanie, zwłaszcza, że mamy starzejące się społeczeństwa, w Rosji to jest wyjątkowe, wchodzi teraz też niż na rynek pracy, więc ci, co teraz wchodzą, oni i tak już by potrzebowali jakiejś pomocy w przyszłości, a teraz ale wiesz, jeszcze te składki się wyrzuca. Ale jeszcze dochodzi to takie poczucie, że w przyszłości za 40 lat, ponieważ ten system emerytalny w Rosji coraz gorzej sobie radzi, stąd ta potrzeba podwyższania tego wieku emerytalnego, bardzo niepopularna w Rosji. Jak u nas była niepopularna, to w Rosji chyba jest tak samo albo bardziej. No i wiesz, jeżeli ktoś wychodzi z taką propozycją, no, która przynajmniej części, oczywiście nie wszystkim, ale części, no może zmienić i to w przeciągu tak, nie? Z ich punktu widzenia. Tylko pytanie jest, kto będzie wtedy dosypywał do tego systemu? No bo to jest takie działanie proinflacyjne. A, właśnie, bo to jest, bo jeszcze, bo nagle ci, tak. No bo tak, no jeżeli ta emerytka dostanie o te kolejne 10% czy 15% więcej tej emerytury, no liczmy 20% dostaje więcej. To co ona myślisz z tymi na książeczkę oszczędnościową sobie na konto? Tak. Nie, no ona ma potrzeby, bo ma głodową tę emeryturę, musi kupić leki, musi kupić jedzenie, no po prostu skonsumuje to od razu. Tak. Zwiększa się konsumpcja, więc też czynnik proinflacyjny. No, tak? Można powiedzieć, państwo zarobi w postaci podatku, VAT-u i tak dalej, no ale to będzie kolejne sypnięcie, znaczy bank centralny próbuje zabrać te pieniądze z rynku, żeby walczyć z inflacją, a teraz Duma Państwowa jednym takim projektem no sypnie dosyć dużo grosza. No, tak? Dla 40 milionów ludzi, no nie wiemy ile tych dzieci nawet niech tak, powiedzmy 1/4 tych dzieci, nie? No to nagle masz 10 milionów emerytów, którym wiesz, ileś tam procent te emerytury wzrosną i to z dnia na dzień. Bo ja potrafię sobie wyobrazić, słuchaj, naprawdę bardzo dobrze zarabiającego Rosjanina, który jedną taką składką przekazaną może wbić matce, ojcowi 2 punkty. Tak, a dlaczego to też jest popularne? No bo zobacz, wszyscy co pracują w tych resortach siłowych, niesiłowych, oni dobrze zarabiają teraz, a często mają rodziców, którzy sobie średnio radzą, to oni będą za. Zobacz ile milionów Rosjan, które, że tak powiem, są związanych z tą władzą w jakiś sposób, właśnie pracują czy w przemyśle surowcowym, czy w tych siłowych, czy w przemyśle obronnym, gdzie są wysokie zarobki te oficjalne, no i to jest dla nich idealne rozwiązanie. No i to, co powiedziałeś, że rząd jednocześnie nie wypłaca emerytom, więc tu oszczędza, a z drugiej strony dolewa tych pieniędzy, więc rośnie konsumpcja, więc wpływy z VAT-u i tak dalej. Tu masz oszczędności, a tu masz dodatkowe wpływy. To nie takie głupie na ten moment. No nie wiem, dla mnie myślę, że to rozwiązanie się nie przyjmie, ale to jest Rosja, więc może się okazać, że władza chce się na przykład przypodobać z jakiegoś powodu ludziom i takie rozwiązanie przyjmie, natomiast no ja widzę tam same minusy, tak, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. No ale w krótkim okresie? Minusy, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli chodzi o ten rosyjski ZUS, jeżeli chodzi o czynniki proinflacyjne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w przypadku
emerytów oni co innego powiedzą, że to jest świetne rozwiązanie, bo to jest sprawiedliwe, mój syn płaci na mnie, a nie na obcych ludzi. Tak? No właśnie, no to te minusy to podałeś, a teraz i tu jest właśnie niestety to niebezpieczeństwo, że będzie pewnie tym posłom Dumy trudno głosować przeciw. Tak? No bo właśnie, teraz plusy. Dla synów i córek poczucie, że pomagają rodzicom, nie komuś obcemu. Dla emeryta podwyższenie tej pensji głodowej, tej emerytury głodowej. No i takie, ja nie wiem, czy to nie jest jakiś taki ruch prorodzinny, że okej, to trzeba mieć ze 3, 4 dzieci, każda trochę dosypie, to jakoś na tej emeryturze przeżyje, nawet jak nie dorobię. Wiesz, znaczy tu wiesz, tu jest jeden taki element, który pewnie władza wykorzysta, jeżeli by to wprowadziła, że zacznie tak przeliczać, że to będzie mniej korzystne. To znaczy, wiesz, że te... No, ona musi prowizję sobie z tego zabrać. O właśnie, to wiesz. Rzetelną prowizję naliczy od na przykład takiego transferu, nie to, że 25% tak 1 do 1. na przykład, nie? No, tak. No jakąś tam, nie? Żeby to było, że na tym tracisz, no ale coś pomaga. Opłata przeliczeniowa. To się tak chyba ładnie nazywa. Takie, tak. Więc myślę, że tutaj w szczegółach... I tu też masz, wiesz, szybki zastrzyk gotówki, który nie jest podatkiem, który jest wiesz, pomagasz rodzicom. My to musimy przeliczyć. Musimy wziąć z tych 100 000 rubli 25 do budżetu. Trochę też naturalne, jeżeli to by miało być, no bo teraz, tak jak mówię, no rząd będzie musiał dosypać do tego systemu przynajmniej, kupując, że w przyszłości będzie mniej, czyli on w przyszłości będzie się lepiej bilansował, bo będzie mniej kasy potrzebować, no bo teraz, tak, a więc to się inaczej, lepiej rozłoży, można powiedzieć, tak, jeżeli będzie jeszcze jakaś opłata. Więc mamy i minusy, i plusy dla rządu. Dla społeczeństwa, no taki wiesz, społeczny ruch. Jestem bardzo ciekaw, czy ktoś z rządzących obejrzy nasz program i usłyszymy o tym pomyśle w najbliższym czasie i będzie, że Kremlinka przewidziała to i no nie, no mamy nadzieję, że nie, tak. System emerytalny powinien być prosty, już i tak w Polsce niepotrzebnie go skomplikowano i jakakolwiek zmiana to jest, zawsze odczuwam na minus, nie powinno się już istniejących zasad zmieniać, tak, powinno się raczej robić tak, żeby ten system był bardziej wydolny, tak, bo emerytów, tak jak powiedziałeś, będzie przybywać i to jest nie tylko kasus Rosji, no ale każdego kraju tutaj z Europy Zachodniej. Tak, tak, myślę, że temat opisaliśmy. Dajcie znać proszę w komentarzach, jak wy to widzicie, jak wam się ten pomysł podoba, co o nim sądzicie, czy wprowadzą go w Rosji, czy nie, jak uważacie. A dodatkowo ja chciałbym was serdecznie zaprosić już na jutro, na godzinę 17, gdyż będzie miała kolejna premiera na naszym kanale. Tak, jutro będziemy mieli kolejną premierę, dzisiaj nagrywamy, rano pokażemy. Jak to wygląda, jeszcze nie zdradzamy, o 9:00 się wszystkiego dowiecie. A o 17:00 będzie premiera. Zapraszamy też do nadrobienia wszystkich materiałów. Najpierw nagrać, a więc jeszcze wiesz. Tak. Zapraszamy również do wszystkich materiałów, które pojawiły się w weekend. Tam mamy 6 programów, Paweł. To jest rekord Kremlinki. Zobaczcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, co tam w weekend dla was przyszykowaliśmy, a my się już żegnamy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, cześć.